Witam Państwa bardzo serdecznie. Jechaliśmy sobie niemiecką drogą, patrzymy, a przy drodze jest wejście do sztolni. No i co zrobiliśmy, jak się domyślacie? Wyciągnęliśmy wodery, wyciągnęliśmy sprzęt i wchodzimy. Co zostaniemy w środku? Nie wiemy. Podejrzewamy, że może być to kopalnia łupku, bo tutaj jest ich mnóstwo, a w praktyce co jest, to zobaczymy w środku. Już widać, że Niemcy, podobnie jak Polacy niestety, sobie wybrali taki sposób, że śmieci zamiast wyrzucać do odpowiednich miejsc, kontenerów, to sobie wrzucają właśnie do sztolni. Dlaczego tak robią? Nie mamy pojęcia. No dobra, wchodzimy. Grzegorz już jest w środku. Przejdźmy jakoś po tych śmieciach, że pokażę z bliska, co tutaj mamy. Jakąś taką wanienkę, toaleta, opona. Przejdźmy jakoś po tym. Jest w ogóle takie wrażenie, że samochody zatrzymują się i na nas patrzą, ale to nieprawda, ponieważ tutaj po prostu jest taki zakręt o 180 stopni i samochody zwalniają po to, żeby nie wylecieć z zakrętu. Na początku sztolni jest trochę wody, nie jest dużo, ale my i tak zakładamy wodery, ponieważ uważamy, że po prostu same kaloszki to nie wystarczą. A tu jest jeszcze, zobaczcie, jest rozwidlenie w lewo. Jest coś tutaj. Aha. Tu Grzegorz zostawił swoją torbę z rzeczami. Teraz nie wiem, gdzie on poszedł. Zajrzę, może tutaj zaczął. Widzimy tutaj dwa otwory strzałowe. Korytarze widzę, że tak się trochę często skręcają, czyli jakoś tak szukali. O, to kolejne otwory strzałowe. Pewnie tutaj mieli zamysł, żeby... zamysłu dużego nie mieli, bo koniec. A tu też otwory widać. Czyli zamierzali tu potem może kiedyś jeszcze drążyć, ale na razie nie. Więc idźmy w takim razie do drugiej odnogi. Nie mamy pojęcia, czy ta kopalnia jest duża. Jak jest duża, no na pewno widać, że jakieś skręty są, więc ma więcej niż to, co do tej pory zobaczyliście. Ale dla nas jest to też niespodzianka. Nie ma o niej żadnych informacji w internecie. O, tutaj wchodziliśmy. Nie ma żadnych informacji w internecie, więc musimy polegać po prostu na własnym tutaj doświadczeniu i zgadywać, krótko mówiąc, pewne rzeczy. Trochę jest podwalona, widać. Jakaś bocznica. No, ale to coś się tutaj nam zawaliło. Na szczęście tu dalej można iść. Nie słyszę Grzegorza. Grzegorz poszedł pierwszy. I już go nie widzę i nie słyszę. Co oznacza, że jest pewnie daleko, pewnej odległości. Ja może rozświetlę troszeczkę latareczką, żebyście też lepiej tutaj zobaczyli. O, trochę lepiej widać. Prawa odnoga zawalona. O, wraca Grzegorz. Zaraz go zapytamy. I co tam, Grzesiu, doszedłeś do końca? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Tak się witają ludzie pod ziemią. Pod ziemią, a po niemiecku Glück auf, nie? Glück auf. Glück auf, No właśnie, bo jesteśmy w Niemczech. W Niemczech jest Glück auf. I co tam, Grzegorzu, doszedłeś do końca? Doszedłem. I co ciekawego znalazłeś? Musisz sam sprawdzić. Muszę sam sprawdzić. Widzicie, drodzy telewidzowie, to niestety sami musimy się dowiedzieć. Dobra, idziemy. Zresztą jakby mi Grzesiu powiedział, że nic nie ma, to i tak bym poszedł, więc co za różnica. Coś tu się poobwalało, widać. Tak, więcej ubierania niż zwiedzania. No ale to nie wiedzieliśmy, co tu dostaniemy. Ale nie jest źle, powiem. Nie jest źle. Jak na przypadkowy strzał. Dokładnie. Zobacz charakterystykę tej kopalni. To jest taka bardzo ciekawa, bo jak już ją wszedłem. Pokażę Jest telewidzorom. jeden główny tunel transportowy i w bok odchodzą bardzo małe komory wyrobiskowe. Podejrzewam, że to jest sztolnia poszukiwawcza. Czyli, że niekoniecznie tu nawet dużo wydobywano, ale... Nie, to raczej chyba szukano pokładów i w tym kontekście bym się skupił, bo wszystko na to wskazuje.
Tu coś zawiesili, albo mogli zawiesić. To było do montowania oświetlenia, lutni, No właśnie. tego typu rzeczy. Tak to jest. Ja tylko przypomnę naszym telewidzom, że jak na środku leży taka górka kamieni, to znaczy, że sufit spadł na ziemię i no, w każdej chwili może spaść. Dlatego trzeba Zobacz, iść że na szybko. spągu leży rura odwadniająca, tak? A, góra, no właśnie. No, czyli jest jakiś ten artefakty górnicze. Lub rura na sprężone powietrze potrzebna do wiercenia. Aha. Ale już tak jest żarta, że nie możemy tego określić. Widzisz? I kolejna mała komora w bok. Czyli tam jest komora wydobywcza, ale ona się Znaczy co, ona taki zawaliła? chodnik nie? bity w bok, sondażowy. Aha, no tak. Nic nie ma, idziemy dalej. No będziemy próbować dalej. Wiesz, na tej zasadzie tak Tak to robili pewnie. bym to rozumował. A. Jest strzałeczka prowadząca do wyjścia, czyli inni eksploratorzy już tutaj byli i zaznaczyli drogę, żeby nam było łatwiej. Ciekawostką tutaj jest metoda tak zwanego labiryntu, czyli ktoś rozciągał tutaj czerwony sznureczek, Aha. żeby się nie zgubić. Już go minęliśmy, ale to tak zwani pierwsi eksploratorzy. Zobacz, i tutaj mamy... A poczekaj, Grzesiu, bo to jest jakiś metalowy element. Jesteś w stanie zgadnąć, co to może być? Tak, Studzienka? to jest do ssaka, do pompy. Rada ssaka. No taka kratka, żeby nie tak, wleciały tak, nieczystości tak. po prostu. A tutaj widzisz, tutaj świetnie widać ten boczny chodnik, który bili. A, no tak. No nie ma nic, tamte się pozawalały lub zasypali. No tak, do tego też nie ustalimy. Zobacz, jaki on jest szeroki tutaj w tym miejscu. Tak, no. Ale przez to, że przy kuciu on się obwalał. Widzisz, że tutaj odrzucili na bok tą skałę, ona się tu obwalała im przy kuciu. Żeby jej nie wywozić na zewnątrz, to ją odrzucili na bok. No tak, ale tu i tak skończyli, nie? Zaraz zobaczymy, czy są otwory, bo tam były otwory strzałowe. Tak, tam był przod, to jest przodek. Więc tylko podejrzymy, czy są jakieś... O, są otwory. Otwór tam jest. Tutaj nie jestem pewien, ale tu na pewno jest otwór strzałowy na środku. I tu po lewej też jest. To pewnie tu po prawej też jest, tylko tam coś weszła, jakaś skała. No dobra, zobaczyliśmy, było fajnie. Wy to, drodzy telewidzowie, zobaczyliście prawie na jednym ujęciu. Tak się jakoś udało. No i co? Dziękujemy, że byliście z nami i będziemy liczyć na to, że będziecie oglądać dalej nasz kanał i będziecie wchodzić, szukać filmów, więc dziękuję Wam i zapraszam na kolejne filmy z kanapowcami.